Zapraszamy na trening. Damy czadu dzisiaj. Witam. Witam. Nowy odcinek z Tomaszkiem. A, No. nie ma lipy. My już tu trenujemy od rana, czekamy na wszystkich. Właśnie są te prawdopodobnie ekstremalne upały od 100 lat niespotykane, ale nam to nie straszne. Ja nie wierzę w żadne cuda. No ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Działamy. Dzisiaj taki temat, bo cię pomyślałem, bo tak wszyscy robimy to uderzenia, robimy. Ale jak w sumie uderzyć, żeby to było skuteczne i gdzie uderzyć, bo to jest najważniejsze, nie? Pamiętam, jak Miś zawsze mówił, że tak, technika to jest technika, ale też jeszcze tak myślcie o tym, jak uderzacie, czyli z jaką siłą, no i gdzie uderzacie, w jaki punkt. Stań Tomek swoje pokaże, ja pokażę swoje, może ja pokażę... Ty pokaż najpierw. No. Jest tak. Bo też nie każdy ma przygotowane dłonie, bo oni zawsze mówią tak, w karate mówią ćwiczcie pompki wszędzie. Bokserzy też ćwiczą, kubańscy pompki, ćwiczą na matach, uderzają. Ważne są te pompki. Ale ogólnie co to tworzy? Bo tworzy ci odciski i robi się ta... kość się taka tworzy, okostna, nie? I to jest bardzo twarde, ale im jest przydatne do rozbijania kamieni, nie? Ale ręka ludzka jest na tyle twarda, że potrafi złamać szczękę drugiemu człowiekowi. Nie jest to przyjemne, no ale no niestety my jesteśmy wyposażeni tak, że możemy, tak jak mówię, się bronić i możemy też i zabijać, możemy robić krzywdę. Ale jak uderzyć? Ja na przykład uderzałem takie jakby podwójne, przez to, że jestem troszkę niższy i nie powiem, że to nie mam sprawdzone, bo to się było. To uderzałem zawsze tu, tak i powtarzałem drugą z przejściem tu. Jak jemu głowa odleci, to jest coś takiego, że wchodzisz tak, raz i dwa. No teraz sobie przypomniałem, że nawet chyba pierwszy raz miałem coś takiego, że gościu do mnie stanął i tak, ja zrobiłem coś takiego, że było tak. O, i jest odruchowo, on się obniżył, ja wskoczyłem, jak on był spięty, jego wyrwało i pierwszy raz zobaczyłem zelówki. Myślałem, że to tylko tak w filmach mówią, ale faktycznie jak ktoś jest spięty i dostanie tu, to go wyrwie tak. Jest jeszcze raz. Może być to od spodu, tak, tu, o sorry, raz i poprawiasz drugim. Wal śmiało. Pan śmiało. Dobra. Tomek, pamiętajcie, jeszcze raz, robisz raz i dwa poprawiasz. Twardo. Raz i ten punkt idzie drugi. Bum. Tak delikatnie daj rękę. Patrzcie, od spodu, że jak tu masz, to wchodzisz tak, pach i tu nagle wstajesz, jest drugi. Tomek robi, bo jako wyższy, to też lepiej zrobić, ale to też można zrobić. Pokaż Tomek, bo to jest... Ja robię takie otwarcie. Na przykład tu. O, broda mu się odchyla. Bum, bum. Masakra. Jeszcze raz. O, jeden. Cyk. A fakt, jeśli to jest sytuacja nawet, że ręce są opuszczone, to jest raz, bam. Tu. Głowa mu pójdzie. Wojtek wie o tym, że tak jest, ale jakbyś był rozluźniony, no to ta głowa tu odskakuje, pach. I co jest jeszcze ciekawe, bo jak mi głowa idzie do góry, to szczęka się rozluźnia i opada w dół. I wtedy no to ona tu z To zawiasem samo wyskoczy. można robić na przykład tu, nie? No. I stąd. Bum, bum. To już będzie taki troszkę przekątny, sierpowy, nie? Tu gdzieś pewnie. Raz, tu. Cyk. No to musiałby jakiś anatom też to wszystko, bo tu mamy te zawiasy. Ta O, żuchwa i jak ona się tu rozluźni, to pójdzie bach, nie? Może wyskoczyć. Teraz patrzcie. I jeszcze jedno takie też mi się zdarzyło, tak może z 2 razy. Coś takiego, że przychodzi na przykład ludzie i do ciebie tak, co, nie? Patrz, jak on wystawi szczękę, miałem taki, co. Ja tak pamiętam, że miałem kiedyś taki przypadek, sam byłem, przyszła ekipa, facet taki kwadratowy, z lekkim brzuszkiem do mnie, co? nie taki jak ja. No nie taki zbudowany. No. I wyobraźcie sobie, że też uwierzyłem w to uderzenie, bo ja się w sumie tak cofałem, bo nie wiedziałem co zrobić. On tak idzie i tak do mnie, co? I tak tą szczękę mi wystawił. Ja tak się cofałem i nagle zrobiłem tak, bach. No. Takie luźno z lewej ręki, tak pach i patrzę, a on tak stanął i zaczął pływać. I dostał, puch, drugi strzał. Jeszcze go tak docisnąłem, spłynął po ścianie. To
jest strasznie niebezpieczne pomimo tego, że jak ktoś robisz tylko takie puch, miękko i jest poprawka, bo patrzcie, ta szczęka też, tu się rozluźni i tu trafisz. A ty jak myślisz, tak by się dało? Oczywiście, żeby... No tak, co? no, To tylko tak z luzu, bum, raz, samym ciężarem ręki. samym ciężarem ręki, bum. Nie chcecie uderzyć, bo wiesz. No nie, ale to jest naprawdę, jak Niższa ktoś nie jeszcze można tak bić. jest rozluźniony i jeszcze Raz. buch, czy brzuch. To naprawdę niebezpieczne. Co jeszcze ciekawe, bo właśnie jak chłopcy z systemu mówią, że oni nie uderzają tak właściwie w przód, bo mówią, żeby rąk nie uszkodzić, żeby się nie tego, tylko bardziej biją, właśnie wszystkie te biją tak bach, z boku. Z boku. Tak. Z takiego luzu totalnego. Nie? Jest to skuteczne. Tak jak mówię, podnosisz się i zawsze jeszcze bądźcie aktorami, bo to też jest świetne w takiej samoobronie. Udawać, że się boisz. Czasami musisz udać, że jesteś pewniak, bo i co? Nie? Do ciebie. Ty do mnie, ja mówię, stój, bo zaraz tu się coś stanie, nie? ale też można udać. Ja patrzcie, podnoszę ręce do góry. Co ja robię? Mam barki podniesione. Patrz, jak ty idziesz do mnie, tak. Patrzcie, dlaczego mam barki podniesione? Bo tak, chronię też się tutaj trochę, a troszkę też jak tu, to nie muszę, bo przy uderzeniu zawsze się podnosi, żeby uderzyć bark, nie? A tu jak mam bark podniesiony, tu już od razu mi spada, od razu idzie bach, od razu idzie bach. To jest też ważne. Ręce do góry i tak udajesz takiego wystraszonego. Też nie iść na piętach, tylko jak się cofasz do tyłu, to idź tak. Tak. Ale on patrzy na ciebie na oczy i widzi ręce, że ty jesteś taki troszkę wystraszony. I właśnie w ten sposób. Tu i nagle jest bach. Nagle jest bach. Całym tutaj ramieniem. No i takie sytuacje, rozmowy na przykład. No. Tu, stąd. Bum, bum. Nie? Stoisz, ja z kimś rozmawiasz, to powiedzmy tutaj tak. Raz, Bach. tu. Raz. No. Oczywiście ktoś powie tak, no czy prewencyjny akt tak jest, że tak powiem, dobry czy nie? Bardzo dobry. Jest bardzo dobry. No teraz Bardzo prewencyjne dobry. wojny są super, No. no ale jak ktoś kogoś napadnie, to nie. Ale w każdym razie tu ta pozycja, na przykład ty mnie chcesz uderzyć, nie? Powiedzmy raz, to ja sobie stąd już mogę, tu się zasłonić. Tak, pach, tak. Nie? To jest właśnie Czy taka... tą ręką, przypuśćmy raz. No. To jest wybieranie już, zapobieganie. Ręce trzymasz tak i dyskutujesz człowieku, co ty ode mnie chcesz, co ty ode mnie chcesz, daj mi spokój. Drugie, pokazujesz tak dłonie, to jest taki, że tak powiem, ogólnoświatowy ten, że pokazujesz, nie mam do ciebie nic, nie mam broni w ręku, nie mam co, odejdź. A to jest pach, nie? Teraz jeszcze jedno takie fajne uderzenie, które też, można powiedzieć, wypróbowane, gdzie no co powiem, no, chcesz gościa znokautować, jest od ciebie większy, jest silniejszy. No. Nie uderzamy tak jak każdy myślą tymi dwoma kościami, tak, bo jak masz niewypracowaną rękę, nie ćwiczysz kości, to patrzcie, ta ręka się zegnie, tak jak wiesz Tomek, nasz kolega połamał se tu w 3 miejscach rękę, poszedł, ćwiczył boks, wszystko w owijakach, w rękawicach, bójka na ulicy, pach, trafił, ręka poszła. Wszystko w luźnej ręce. Ćwiczcie w takich albo cienkich rękawicach, tylko w samych bandażach na worku, żeby wzmocnić tą rękę. I teraz tak, ale tutaj nie mamy przecież żadnych owijaczy, nic nie mamy. Jest minimalne zejście w bok i bijemy tak. Tu. Tymi 3 sam koniec na tą, tu się żuchwa, czy na ten zawias. I to jest taki spad, bach. Albo tak, albo tak. Tu. Czyli tak, ręce. Tylko pamiętajcie, to nie jest pchane, bo każdy myśli, że to jest tak. To jest taka obciera, nie? Bach. Obciera albo Tu. poczekaj. No. Obciera albo tu. Pum. No. Taki tu. Bum. tu. Ten łokieć się wysoko, to abyśmy kogoś chcieli tam uderzyć z łokcia, nie? Tu. Bum. Tu. Bum. I on wtedy tu z lekkim ruchem. Mogę ci mocniej? Pan? Nie. Sami się uderzcie tu lekko, to czujecie, jak wam idzie promień na głowę. To nie są takie... To jest zabawa dla chyba takich twardszych gości, a może naprawdę zrobić krzywdę. Co? Chyba wszystko, nie? Chyba wszystko. No, temat jeszcze może rozwiniemy na pewno. Dziękuję.
Dzięki.